Cześć! Zbliżamy się do końca naszego prawie miesięcznego pobytu na Sycylii, w naszej gminie Mota da Fermo. Czy dużo odpoczęliśmy? Myślę, że wystarczająco. Czy dużo pracowaliśmy? No chyba troszkę pracowaliśmy i dlatego dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać, co udało nam się przez te ponad 3 tygodnie zrobić. Czy udało nam się osiągnąć wszystko, co sobie zaplanowaliśmy. Jak widzicie, z zewnątrz nasz magazynek, kiosk ruchu, czy komórka na szpadle, bo takie były komentarze dotyczące naszego budynku, prawie w ogóle się nie zmieniła. I nie zmienialiśmy nic, dlatego że docelowo będziemy chcieli rozbudowywać ten budynek, będzie nowa elewacja, jeśli uda nam się go rozbudować, więc postanowiliśmy tylko zagospodarować go troszkę w środku. Więc drzwi pozostały bez zmian z zewnątrz. I jak widzicie już na samym wstępie, ponieważ jest prawie przez cały czas piękna pogoda tutaj na Sycylii podczas naszego majowego wypadu, to zazwyczaj właśnie te drzwi są cały czas otwarte i postanowiłam je odświeżyć tutaj farbą w takim morskim, turkusowym kolorze i przyozdobić je ręcznie robionymi wianuszkami z naszych oliwek. Myślę, że fajnie to nadaje takiego śródziemnomorskiego klimatu i jest ładną ozdobą. A teraz do środka. Przez miesiąc mieszkamy tu sobie we trójkę razem z naszym Beniosławem, także zapraszam Was do naszej, jak to powiedziało już kilku Włochów, którzy tu byli, do naszej kawalerki. Więc na szybko udało nam się zorganizować tutaj właśnie kącik kuchenny. Widzieliście pewnie na początku filmu naszą wizytę w Leroy Merlin. W związku z czym stamtąd właśnie jest blat, zasłonka, takie podobne kobyłki, które pełnią rolę podstawy do stołu. I to, co myślę ważne, fajne i na co zwracaliśmy uwagę, to to, żeby zachować jak najwięcej oryginalnych elementów, które tutaj zastaliśmy. Dzisiaj nawet mieliśmy wizytę naszego kochanego pana Giuseppe, który nam sprzedał tą działkę i naprawdę był pod wrażeniem tego, i potwierdził, że to są wieka od starych beczek, w których była przechowywana oliwa. Także bardzo się cieszył, bardzo doceniał to, że właśnie w ten sposób wykorzystaliśmy te stare elementy, dojrzał stół, który tutaj był, że nic z tych rzeczy nie wyrzuciliśmy, wszystko co się dało zachowaliśmy. Jak widzicie, tutaj pokazujemy Wam full naturę, bo jest nawet tak zwany zlew pełen garów do zmycia. To jest nasz kącik łazienkowy też ze starą deską, którą przerobiliśmy na wieszak do naszej takiej kuchenno-łazienkowej strefy. Podczas naszego pobytu najpierw korzystaliśmy z lodówki turystycznej, ale no niestety nie była ona przystosowana do tego, żeby korzystać z niej 24 godziny na dobę więcej niż kilka dni i po kilku wyłączeniach się i po prostu nagrzewała się strasznie. Zdecydowaliśmy się po prostu na taką małą lodóweczkę, która, uwaga, pobiera tyle samo prądu, a nawet mniej, co ta malusieńka lodówka, a powiem Wam, jest mega, że tak powiem, tutaj wydajna, pojemna, ma także zamrażarkę, także super, się sprawdza. Jeśli chodzi o gotowanie, to na ten moment korzystamy po prostu z kuchenki kempingowej, takiej dwupalnikowej na kartridże, ale wiemy, że już przy naszej kolejnej wizycie zdecydujemy się na kuchenkę z podłączeniem do butli gazowej, ponieważ te kartridże dość szybko się kończą. Akurat tą ilość, którą zabraliśmy, idealnie starczyła nam na cały ten nasz pobyt.
a sporo gotowaliśmy. Mieliśmy także gości, Sarę, Lukas. Ja tutaj znowu smażyłam naleśniki. Może widzieliście w filmie, tutaj link do ich filmu. U nich znowu smażyłam pierogi, także taka tutaj kucharka, że tak powiem, znowu ze mnie wychodzi i karmię ludzi. Ale ja to lubię, cieszę się, także było nam miło i u nich gościć, i ich gościć u siebie, bo to naprawdę super wspaniała rodzina, która, tak jak wiecie, pomogła nam tutaj sfinalizować zakup tej działki. Przechodzimy teraz do naszej strefy dziennej, do jadalni i tak jak wiecie, to jest stara pokrywa od beczki, to są kobyłki takie warsztatowe. Z resztek farb, które mi zostały po malowaniu naszego prysznica, czyli to jest impregnat plus farba akrylowa, której używałam do okiennic. To z tych dwóch resztek i połączenia plus pigmentu tutaj z lokalnego sklepu udało mi się osiągnąć taki kolor jak chciałam, czyli taki właśnie oliwkowy. I dzisiaj, pomimo tego, że pogoda nie sprzyja, bo jest mega duszno, dzisiaj zamierzam powalczyć z kobyłkami, które są podstawą do naszego stolika w jadalni. Staramy się wykorzystać wszystko, co tutaj znaleźliśmy w naszym małym magazynie. I to, co zostaliśmy przyjeżdżając tu, to były dwie przykrywki od beczek. Pewnie były w nich przechowywane oliwki, może nawet oliwa. W każdym bądź razie mamy dwa takie blaty i jeden będzie naszym blatem stolika w jadalni, a drugi będzie blatem naszego zewnętrznego stolika. A że ten idzie do środka i chcę, żeby nam się wygodnie przy nim jadł, żeby sobie nie zadzierać rąk, to troszeczkę go przeszlifuję. I tu się sprawdza szlifierka akumulatorowa. Nie muszę ciągnąć prądu, także jedziemy. Właśnie przespałem moment, jak Kasia olejowała zwykłym olejem mineralnym ten blat po przeszlifowaniu. No, dzięki temu złapał naturalnych kolorów drewna. No i troszeczkę tak jest zabezpieczony bardziej przed brudem. Czyli zabarwiony, bo olejem barwimy, a nie zabezpieczamy. Olej tak naprawdę służy nam do barwienia drewna. No ale wiadomo, że jakąś tam warstwę ochronną tworzy. Ale już zaczyna to fajnie się komponować. Za chwilę zobaczymy, jak złożymy całość. Przez to, że go troszeczkę przyciemniliśmy po tym olejowaniu, to będzie jeszcze lepiej komponował się z naszym zabytkowym chyba lustrem. A w każdym bądź razie lustrem ze staroci, bo ono ma taki ciemniejszy kolor, także. Asia kończy malować nogi i włączyny do stolika DIY, który zbiłem na szybko. A ponieważ jest dzisiaj ciepło, jak Wam wspominaliśmy, jest duszno, 30 stopni i zacienione, wiatru nie ma, praktycznie stoi powietrze w miejscu, dlatego jest taka duchota. I dlatego nasz Benito stwierdził, że przetestuje prysznic. Benio, powiesz coś? Gato Benito? Benio chce mieć święty spokój. Z tego zakupu jestem bardzo dumna i bardzo mnie on cieszył. To ze ze sklepu ze starociami, z meblami używanymi w Palermo. Udało nam się kupić dosłownie za 40 €, także myślę, że to bardzo, bardzo dobra cena, a wybór luster był ogromny. Dojechaliśmy koło Eurospinu. Ale nie tu będziemy robić Tak, dokładnie. Będziemy robić zakupy tam. Idziemy na łowy, ale naprawdę jazda po Palermo to ciekawe doznanie. No i Jasia wchodzi do swojego królestwa. Czekała na to cały wyjazd. Różne ciekawe fotele. Aneta pewnie by się
odnalazła Bukowska. Pozdrawiamy Cię, Aneto, serdecznie, bo dużo ciekawych rzeczy do odrestaurowania, choć nie tak w najgorszym stanie są w sumie, nie? Tak. O, tutaj już do odrestaurowania. 10 euro, 8 euro. 8 euro, 10 euro, tak? Tak. No tak, 8 euro to są. Mhm. Ale chodźmy do środka. Okej. Spróbujmy ten. Da się tu też. Czyli wejście przez sklep jakiś. No także szaleństwo jest. To jest wszystko. Mydło i powidło. Tak sobie myślę, do czego można porównać. W Warszawie jak się nazywał? Na kole. Na kole. No spróbujmy co? Chciałaś namierzyć komodę, tak? Tak. Ale to jest wszystko. Dzbanuszek też na pewno jakiś stąd wyjedzie. Za 10 euro. Te mniejsze były po 3. Na pewno coś stąd sobie wybiorę. Ale to jest wszystko, naprawdę. Gdzieś coś było na zewnątrz, Sara chyba opowiadała, tak? Tak, dzisiaj w ogóle spotkaliśmy Sarę i Lukę przez przypadek. Tak. W San Stefano di Camastra. Mijaliśmy się samochodami i mnie tutaj poinformowała, że trzeba przejść i będzie na pewno dużo mebli. No jest specyficzny zapach starych mebli. Jakiś obraz też myślę, że sobie chciałabym wybrać. Zobacz, taka wielka rama za 90 euro. Lustro chciałabym. Zresztą czego ja bym nie chciała? Pamiętaj, że masz 2 godziny. No tylko czas mnie tu ogranicza. Może trochę budżet. Asia namierzyła 2 lustra. Nie ukrywam, że tak, tutaj są fajne elementy ozdobnicze. Klasyczne ślimaki, bardzo ładne. No i też kształt tutaj bardzo fajny na dole. Taki serduszkowaty, to trochę mi się nie podoba, że jest takie No nie, to serduszkowate. jest prostsze. A tutaj to też ornament na górze, taki klasyczny, bardzo ładny, ze ślimakami, z muszlą na środku, odłamaną, ale są też elementy toczone, co dla mnie jest też fajne. Także są elementy toczone, więc to lustro bardziej mi się również podoba. Tam to taki za bardzo serduszkowaty, za infantylne trochę. Tak? Dobraliśmy. Komisyjnie. Komisja, dobra, okej. Lustro mamy. Także ciężko było się na coś zdecydować. To lustro jest zdobione, jest snycerka, no i oczywiście nie mogłoby się obejść bez elementu toczonego, tak? No jako, że mamy tutaj tokarza na pokładzie, to zaważyło o tym, że właśnie zdecydowaliśmy się na to lustro. Udało mi się także kupić bardzo ładne, takie stare, ceramiczne doniczki, w których trzymam sobie zioła, szałwie, tutaj oraz tam w kuchni na parapecie. Tak, parapet to też jest bardzo ulubione miejsce Beniutka, jest fajny przewiew. Właśnie powiem Wam, że na pewno w wiosnę i lato ten dom ma bardzo dobre usytuowanie, o czym się już możemy przekonać, ponieważ z jednej strony właśnie ta skarpa, to zbocze, które jest za nami, chroni nas od wiatru. I kiedy tak strasznie wiało tutaj w tym czasie, jak wiał wiatr Scirocco, czyli ze wschodu, z południowego wschodu, to nas tutaj pięknie osłaniał i mieliśmy tu spokój i ciszę. Są też plusy tego urwiska, jak niektórzy go nazwali, czyli tej naszej działki. Ano taki, że czasem jak wieje od południa, to raczej ta góra zasłania nam wiatr. Idzie u nas spokój, cisza, drzewa prawie w ogóle się nie bujają na wietrze. A tutaj już wychodzimy trochę dalej i ten wiatr południowy, afrykański, Scirocco, ten pył z nad Afryki, no tutaj już wieje, pewnie mnie już słabo słyszycie, ale to już mocno zawiewa. Także to zbocze troszeczkę nas osłania przed palącym słońcem, w związku z tym ta gleba przed samym domem jest trochę bardziej wilgotna, fajnie drzewka rosną, także okazuje się, że to że to plus. Tak, że to plus. To właśnie, jak mówimy już o spaniu,
to jedną z większych rzeczy, na którą zdecydowaliśmy się przywieźć z Polski, a mieliśmy naprawdę zapakowany samochód, był może nie samo łóżko, ale materac. Bardzo zwracamy uwagę na tym, na czym śpimy, ponieważ no, Przemek ma problemy z kręgosłupem. No ja też należę do tych, którzy lubią bardzo wygodnie spać i lubię dużo spać. I dlaczego się zdecydowaliśmy go przywieźć? Dlatego, że nie wiedzieliśmy, czy uda nam się gdzieś tutaj w okolicy kupić właśnie wygodny materac w dobrej cenie. W związku z tym, ponieważ ten był zapakowany, to ten sobie przywieźliśmy. I on tutaj we Włoszech jest to bardzo popularne, zaraz wam tutaj pokażę. On jest tutaj umieszczony na takich metalowych podstawach. Pod łóżkiem widzicie jest położona teraz tekturka, ale to dlatego, że musieliśmy usunąć nasz jutowy dywan, bo jednak podłoga jeszcze nie jest taka w 100% po zimie sucha. Przy kolejnym wyjeździe będziemy musieli pomyśleć trochę nad hydroizolacją tej podłogi. Tutaj też zdecydowaliśmy się na ten dywan ze względu na to, że no niestety ten beton, ten cement z kamyczkami bardzo się kruszy, kurzy, ale to jak widzicie na wszystko jest jakieś rozwiązanie. Ponieważ zależy nam na tym, żeby nawet w takim małym domku jak kamper, czy właśnie ta nasza sycylijska kawalerka, czuć się dobrze, czuć się domowo, czuć się przytulnie. Dlatego zdecydowaliśmy się na dodatki z naturalnych tkanin. Jak widzicie, to jest bawełna, to też jest bawełna, poduszeczki są bawełniane. Te są zamawiane tutaj na miejscu z H&M-u. A także zdecydowaliśmy się na bardzo wygodne, fajne zagłówki. To są tak naprawdę oryginalnie poduszki, które kładzie się bądź na podłogę, bądź na palety. To są takie poduszki, które można na tarasie trzymać, więc gdybyśmy potem w przyszłości zmieniali łóżko, chcieli sobie zamówić, zbudować zagłówek, to spokojnie te poduszki mogą zostać użyte właśnie na naszym tarasie. A tutaj to jest kolejny mój zakup z Palermo, bo także chciałam mój drugi dom, Seconda Casa, urządzać oryginalnymi elementami dekoracyjnymi z Włoch. Także to są obrazki kupione w tym samym sklepie z używanymi meblami, z używanymi dodatkami w Palermo. One dosłownie kosztowały chyba 3 euro każde. Powiem wam, że bardzo dużo było szukania, ale z tej, że tak powiem, lawiny tych wszystkich niezbyt fajnych dekoracji udało się takie 2 znaleźć. No pewnie będę musiała jeszcze coś dokupić, żeby mi tutaj pasowało, tak, żeby mieć taki tryptyk, ale myślę, że jeszcze nie jedna wycieczka do Palermo nas czeka. Chociaż Przemek mówi, że nie chce tam już jeździć, bo tam jest walka o życie na drodze, no ale może uda mi się go przekonać. Więc jeszcze będę potrzebowała z jednego obrazka. I tutaj chciałam pochwalić kreatywność mojego męża, bo jak widzicie nad łóżkiem mamy instalację z gałęzi oliwki, ponieważ z samego okna, z drzwi dokładnie, mamy przepiękny, majestatyczny widok, ale na samo morze. A ponieważ mieszkamy w gaju oliwnym, w związku z czym chcieliśmy ten gaj oliwny wprowadzić do wnętrza. I tutaj właśnie pomysł Przemka, żeby jakąś gałązkę oliwną, wyszła w sumie spora gałąź, umieścić na ścianie i tak nam się udało tutaj dobrać wielkość. Na białych sznureczkach na jednym wkręcie wisi zawieszone pod sufitem i myślę, że też fajny nastrój robi. Zaraz za strefą sypialni jest nasza strefa garderoby. Jak widzicie, to jest mały drewniany wieszaczek, ale na pewno tych kilka półek oraz drążek bardzo pomaga w takiej organizacji ubrań. Już wiemy po tych 3-4 tygodniach, że pewnie przy naszej następnej wizycie będziemy jakoś szukać tutaj na lokalnych stronach być może jakiejś bardziej zabytkowej szafy, bo rozważamy w tym miejscu postawić sobie albo piecyk gazowy na ogrzewanie, jeśli będą troszeczkę zimniejsze noce, albo może kozę. Ale to melodia przyszłości. Na razie jest to nasza strefa
garderoby. Jak jesteśmy już przy temacie przechowywania, to wiecie, że jest to bardzo ważny temat na małych przestrzeniach. Dlatego my właśnie zdecydowaliśmy się na łóżko, które ma pod spodem dużo właśnie takiej przestrzeni do przechowywania. Tam mamy i torbę, i różne narzędzia. Dzięki temu też, jeśli chodzi o łóżko, o materac, jest o wiele lepsza cyrkulacja powietrza. Myślę, że także na takim łóżku jednak, jeśli wstajemy z prostymi nogami, się i lepiej śpi, i lepiej wstaje. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na takie łóżko. Także pod naszym blatem kuchennym to także jest taka duża przestrzeń do przechowywania. Jak widzicie, jest odkurzacz, miski, narzędzia, napoje, woda pitna. Także dużo takiej przestrzeni, którą właśnie można zakryć. Przy kolejnej pewnie naszej wizycie zdecydujemy się zamienić te 2 kobyłki, które teraz były kupowane na szybko, na 2 szafki, pewnie ikeowskie, tak, żeby mieć jednak trochę więcej szuflad, bo mi trochę przeszkadza całe to jedzenie, które na blatach leży. Tutaj pod tym stolikiem także, jak widzicie, jest przestrzeń dla naszego kotka, jest kuweta, jest jeszcze kolejna skrzynka z narzędziami. Powoli już kierujemy się do wyjścia i tu możecie zauważyć, że zdecydowałam się na wykorzystanie zasłonek właśnie z bawełny, z taką jeszcze dość ozdobną koronką. No to wszystko po to właśnie, żeby to nasze wnętrze nabrało takiego ciepłego, przyjemnego, przytulnego charakteru. Poza tym jak spojrzycie na kolorystykę, to ona także jest taka naturalna, w kolorach ziemi, w kolorach oliwkowych. Także jeśli chcecie, żeby pomieszczenie było spójne, to właśnie polecam w tej palecie kolorów ziemi się poruszać. One świetnie się sprawdzą, one wyciszają, są bardzo, bardzo przyjemne. Dobrze, to wychodzimy na dwór. Mam nadzieję, że możecie oderwać wzrok od tego, co jest za mną, bo my nadal nie możemy od tego oderwać wzroku i codziennie po kilka razy robimy zdjęcia, filmiki i jesteśmy zachwyceni tymi widokami. A możecie nam uwierzyć, to morze i ten widok zmienia się nieustannie. Codziennie jest kilka razy inny kolor wody, w zależności od tego, czy słońce wstaje, czy jest w zenicie, czy zachodzi, czy wiatr wieje od lądu, czy wiatr wieje od morza. Pięknie to wygląda, jak białe łódeczki gdzieś tam majaczą w tle. Dzisiaj prawie nie widać wysp, ale uwierzcie mi, są takie dni, kiedy widać je tak wyraźnie, albo są dni, kiedy wydaje się, że te wyspy unoszą się w powietrzu, więc no jest to naprawdę niesamowite tutaj, niesamowite zjawiska i jesteśmy naprawdę zauroczeni. Teraz jak patrzę na tutaj miejscowość Santo Stefano di Camastra, to piękna taka lazurowa, zielona toń wody jest tuż przy plaży. No wspaniale, no po prostu rajsko i właśnie tak sobie wyobrażaliśmy, że powinno wyglądać życie na Sycylii. Oczywiście bez cukrowania zdarzają się też pochmurne dni i tutaj także padało, ale wiecie co? Świetnie, że padało, ponieważ dzięki temu dwukrotnie napełnił nam się nasz zbiornik na deszczówkę, ale o tym jest oddzielny film właśnie o tym, jak sobie radzić w off-gridzie bez wody, bez prądu, o tych wszystkich aspektach, jak przeżyć tutaj właśnie na działce, która nie ma żadnych mediów, opowiedział Wam już Przemek. Ja jestem od przyjemnych rzeczy, czyli od relaksu, wypoczynku i urządzania wnętrz. Więc oglądaliśmy już wnętrze, a teraz zapraszam Was do naszego kącika relaksacyjnego tutaj na zewnątrz. I tak jak w domu staraliśmy się wykorzystać wszystkie elementy, które zastaliśmy, także było z naszym zewnętrznym kącikiem. Widzicie, na ziemi leży nasz dywan jutowy. My go przywieźliśmy z Polski, on już był mocno sfatygowany, był używany. Nasze pieski nieraz zdarzało im się na nim załatwić, w związku z czym nie było nam go szkoda. Ale niestety, kiedy poleżał trochę na takiej wilgotnawej, betonowej posadce w domu, no zaczął tą wilgoć chłonąć, w związku z czym musieliśmy go stamtąd usunąć. Zdecydowaliśmy się, że po prostu będzie takim naszym tutaj ogranicznikiem naszej powierzchni wypoczynkowej, którą mamy na zewnątrz.
To, co mam pod pupą, to jest łóżko, które tutaj było, takie jednoosobowe, materac z podstawą, także metalową, taką jak mamy w środku. I tutaj tylko i wyłącznie jeszcze w Polsce udało mi się, i to nie jest reklama, w firmie, w sklepie Action kupić. To jest tak naprawdę zasłona zaciemniająca z takim podbiciem plastikowym. W każdym bądź razie jest to nieprzemakalne. Dzięki temu nawet jeśli tutaj zejdzie taka poranna rosa, a często się zdarza, albo troszeczkę popada deszczyk, to ta woda zatrzymuje się na powierzchni, szybciutko wysycha i nic nie dzieje się z materacem, on jest suchy. Tutaj ta druga pokrywa od beczki, o której mówiliśmy, posłużyła nam za blady do naszego kawowego zewnętrznego stolika. Wszystko jest w miarę stabilne, na pewno bardzo dobrze, że tak powiem, się tutaj sprawdza. Ok, a teraz zapraszam Was do mojego kącika, ja go tak romantycznie nazywam bistro, a po drodze pokażę Wam jeszcze kilka naszych drzewek owocowych, które tu rosną. To jest brzoskwinia. Pan Giuseppe powiedział, że to jest brzoskwinia, której owoce dojrzewają we wrześniu i się nazywa septembra. Więc tutaj mamy jedną brzoskwinkę, tutaj mamy kolejną. Tym razem to jest morelka, po włosku albicocca. Jest cała oblepiona owocami, także mam nadzieję, że jak przyjedziemy tutaj na wczesną jesień, mamy w planach zbiory oliwek, to będziemy mogli spróbować naszych własnych owoców. Dobrze, to chodźcie za mną do mojego kącika kawowego. Jako prawie włoska pani domu, no bo to mój drugi dom, no nie mogłam sobie nie pozwolić na sznurek, na pranie. Tutaj super wieje, jest słoneczko, także takie pranie schnie najlepiej. I jak widzicie, tak, moje pranie też tu wisi. A teraz zapraszam Was do mojego ulubionego kącika. Tu udało mi się, tak jak zobaczycie zaraz tam na przebitkach, w bardzo dobrej cenie kupić stolik w sklepie internetowym. Dziś był naprawdę dobry dzień. Benio, dobry dzień był? Benio, dobry dzień był, tak. Powiedz wszystkim, że był dobry dzionek, tak? Wróciliśmy z nadmorza, z plaży i też mamy fajną taką sytuację, że okazało się, że nasz mechanik jest super sąsiadem. Tak, nasz sąsiad Mario, mechanik, pozwolił nam zamówić do siebie paczuszkę. Mam pewien pomysł na ulubioną moją część działki i właśnie dzisiaj przyszedł mój pomysł, czyli kupiłam sobie taki zestaw śniadaniowy z metalu i zamierzam go tam ustawić i sobie co rano pić tam kawkę, bo tam mam najpiękniejszy poranny widok, więc... Rozpakowuj. To jest fajne, że możemy do tego mechanika sobie zamawiać, bo nie mamy tu jeszcze własnego adresu. A mechanik na dole tej drogi, którą tam widzieliście, zjeżdżamy sobie na sam dół i mamy mechanika także też dość blisko. Wymienił nam chłodnicę. No niestety uszczelka pod głowicą poszła, ale ja to widzę same plusy. Także przynajmniej dużo ludzi poznaliśmy I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zakupiła tych mebli w promocji, minus 50%. A ile dałaś za nie? Zapłaciłam za nie 72 euro z przesyłką. Okej, czyli około 300 zł. 300 coś złotych, no także 70 czy 80? 79, tak? Tak jak ja Ci 79, zawsze tak mówię, jak jak mój mąż, tak. No w każdym bądź razie naprawdę była zniżka 50% i tylko dlatego się na to zdecydowałam. Bo tak to bym się zastanowiła, czy nie kupić czegoś w Polsce i nie przywieźć przy kolejnym naszym przyjeździe, ale po przygodach z samochodem nie zamierzam go już obciążyć. no powiem Ci, że ładne. No kluczyk najwyższych lotów nie jest, ale przynajmniej dołączyli. No i faktycznie okazuje się, że Jest bardzo proste i intuicyjne dla każdej osoby, która nawet nie jest techniczna czy manualna. Dołożyła Asia blat i po prostu przykręca nakrętki do śrub. A składanie krzeseł polega na tym, że krzesło się stawia I się rozkłada, tak.
Także nie było skręcania. Fajnie, sprytne, powiem Wam szczerze. Tylko ciekawe, czy moją wagę wytrzyma. Było napisane, że chyba było powyżej 100 kg. Powyżej 100. No tylko, że przy 100 kg to może być ciężko To ty musisz sobie inne. kupić. To będziesz z kim siedziała tam? Ja i Benio będziemy A, siedzieć. i Benio tu będzie Tak, siedział, dobra. będzie ze mną pił kawę i będzie pijał espresso rano. Stolik jest wykonany z metalu, ma piękne wycięcia. Oczywiście nie jest to jakiś oryginalny mebel, są to meble po prostu z jakiejś sieciówki, ale i tak uważam, że cena była bardzo przystępna i te białe metalowe mebelki myślę, że pięknie prezentują się tutaj wśród tych wiekowych oliwek i bardzo miło się tu spędza takie ciche poranki, jak Przemek jeszcze śpi, albo spokojne popołudnie. Ja już oddaję się kontemplacji tego wspaniałego widoku. Bardzo lubię patrzeć na połączenie tutaj, na przecięcie tego pięknego nieboskłonu, horyzontu poprzez to wzgórze, połączenie z turkusową, lazurową wodą. Po prostu to może być idealne popołudnie z herbatką, kawką, może cannoli albo soczkiem pomarańczowym. No w każdym bądź razie idealny moment, żeby się zrelaksować, a Wam życzę, żebyście także pięknie urządzali swoje wnętrza, czy to będzie działka w polskim lesie, czy będzie na Mazurach, a może zdecydujecie się właśnie na taki magazynek jak my we Włoszech albo w Hiszpanii. W każdym razie wierzę w to, że każdy budynek można urządzić tak, żeby czuć się w nim dobrze i jeśli to Wam sprawia radość, przyjemność i cieszy Wasze serce, to spełniajcie marzenia. Miłego popołudnia, wieczoru, miłego dnia i arrivederci!